Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Posłuchajcie, za oknem jest ze 30 stopni. Na słońcu nie mam zamiaru nawet się domyślać, na pewno nie będę mierzył. Jest bardzo gorąco. Mimo tego robię dla Was kolejny unboxing i będzie to, uwaga, kolejny Rosomak. Dokładnie ten model, a jeszcze dokładniej ten model. Czyli będziemy mieli KTO Rosomaka w wersji wozu ewakuacji medycznej. Ja powiem Wam, że będąc na jakichś defiladach, świętach wojskowych, nigdy nie mogłem dopchać się do Rosomaków, a były 2 razy Rosomaki właśnie WEM, czyli medewaki, krótko mówiąc. I powiem Wam, to wszystko takie, co jest tam metr 20, zawsze okupowało, obkleiło te Rosomaki. Współczuję tym żołnierzom, którzy musieli ich po prostu w ilościach hurtowych ściągać. I nigdy nie mogłem tego Rosomaka zobaczyć tak naprawdę, jak on wygląda wewnątrz. Więc będę miał teraz, posłuchajcie, razem z Wami możliwość zajrzenia, jak wygląda chociaż wnętrze, właśnie przedział medyczny w KTO Rosomaku Medevacu w modelu od IBG. No, trochę dziwnie to brzmi, ale okej, jedyna okazja, więc posłuchajcie, chciałbym Was dzisiaj zaprosić do pudełka, obejrzymy sobie wszystkie ramki, których pewnie elementów jest tam milion, jak w poprzednich, ale powiem Wam, że jeszcze raz wczoraj sobie obejrzałem model, który Wam prezentowałem w poprzednim unboxingu i powiem Wam, że jest moc naprawdę, jest co sklejać i efekt końcowy na pewno jest boski. No to co, wskakujemy po prostu do pudła. Wybaczcie, dzisiaj bez rękawiczek, po prostu jest za gorąco i łapy nie chcą się wepchnąć do lateksowych rękawiczek. Zresztą powiem Wam, jest za ciepło po prostu. Więc dzisiaj łapki będą sote na golasa, krótko mówiąc. Tak prezentuje się unboxing na modelu właśnie Medevaca. Powiem Wam, że nie jest on porywający i jak stoi na regale ten model, to tak z daleka powiem Wam, no nie za bardzo widać, co to jest. Zielony pojazd na zielonym tle lasu, więc fajnie by było, gdyby on był taki bardziej widoczny, ale z bliska już przykuwa uwagę. Jak się podejdzie bliżej i oko się zaczepi, to w tym momencie widać. No, dobrze, że jest napis widoczny, więc można przeczytać i zainteresować się. Model ukrywa się pod numerem 72141. Co nam tutaj zapodaje jeszcze IBG z boku? No, oczywiście poprzedniego Rosomaka. Tutaj informują, że jest u sprzedaży. No i tutaj mamy rodzaje malowania. Z tego co widzę, są 2. No, ciekaw jestem tego. No i tutaj uwaga, te Rosomaki mają już śruby. Ma możliwość po prostu pływania. Ten wóz ewakuacji medycznej. No i środek. Jakoś puściej, tak mi się wydaje. Dobra, jedziemy z tym koksem. Nie ma co tutaj się dużo zastanawiać. Mamy nowy zestaw blaszek. Tutaj ten element, którego ja jeszcze nie rozpoznałem, a ja standardowo zacznę od instrukcji. No i zobaczymy, co nam tutaj IBG zapodaje w instrukcji. Powtórzę się, IBG zmniejszyło format instrukcji o połowę. Mieliśmy do tej pory mniej więcej takie instrukcje, a teraz mamy po prostu w wersji zeszytu szkolnego. No i mamy krótką informację na temat właśnie Rosomaka. Myślę, że to jest taka ogólna wersja. Jest również informacja, że designerem 3D, projektantem 3D był Kamil Jezierski. No i tutaj mamy następnie informację, że jest blaszka, są kalkomanie i oczywiście mamy kolory, sugerowane kolory, jak i również producentów farb. No i tutaj mamy Hatakę, mamy Vallejo, Model R, Mr. Hobby i AK Interactive. Na kolejnej stronie wykaz ramek. No i posłuchajcie, to samo, składamy silnik, koła, ramę.
milion części, dochodzimy, rama, posłuchajcie, no sporo, jak widzicie, 3 strony, 3 kartki, przepraszam bardzo, 3 strony. No i następnie przechodzimy do sklejania kabiny kierowcy, a następnie, proszę bardzo, hop siup, wskakujemy do przedziału ewakuacyjnego. No i tu zaczyna się dziać. Mamy po prostu półki z noszami, tak przynajmniej to na instrukcji wynika, że mamy poszczególne, mamy ławkę oczywiście, mamy chyba gaśnicę, ewentualnie butlę z tlenem, no i następnie powiem Wam, sporo tego jest, jeżeli chodzi o wnętrze. Zapewne mamy jedne nosze na podłodze. No jest tego trochę, ale czyżby to był tylko, no i tu mamy takie elementy, które wklejamy po bokach. Powiem Wam, nie wiem co to jest dokładnie i zobaczymy to dopiero podczas sklejania i zapoznania się z po prostu jakimiś informacjami na ten temat, z opisem. Tu widzę burtę i tu są nosze te plastikowe, powiem Wam, ale to co, one są tak na stałe na modelu? No dobra, drzwi składamy, wszystko możemy oczywiście otworzyć, co jest możliwe do otwarcia. Następnie sklejamy model, tu mamy oczywiście śruby, stopnie wszystkie, więc fajnie to wygląda. I powiem Wam, że to jest drugi model, który mnie interesuje. O właśnie, tutaj mamy kolorowe wnętrze, jak mamy pomalować dane segmenty, elementy. I na końcu tak naprawdę wklejamy podwozie. No i tu mamy oczywiście kabinę kierowcy ze wszystkimi panelami, monitorami. No i malowanie. No i co tutaj mamy? 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, proszę bardzo. A drugie malowanie jest to Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, 2014 rok. No powiem Wam, fajne to jest oznaczenie, tym bardziej, że tu mamy właśnie logo Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Bardzo fajnie to wygląda. W ogóle pojazdy, powiem Wam, z takim właśnie czerwonym krzyżem na białym tle, ewentualnie prostokącie lub kole, one bardzo fajnie wyglądają na półce. Zawsze zwracają wszystkie tak naprawdę uwagi, kto ogląda. Dobra, mamy w każdym razie instrukcję, jesteśmy po zapoznaniu się z instrukcją. Jest z czym się zapoznawać. A teraz bardzo proszę, zapoznamy się z blaszką. Sporo jest tych elementów, jeżeli chodzi o samą blaszkę. No niestety nie chce się kalkomania przesunąć. Kalkomania też jest bardzo fajna. No i chyba jest jednak nadal, tu jest kartograf. No i mamy już normalne numery, nie utajnione danych wozów. No i tu prezentuje się ona w ten sposób. I to jest IBG B90, ramka się nazywa. Znaczy ten element B90. Nie mamy konkretnych numerów katalogowych. No i posłuchajcie, tu jest ta tajemnicza torebeczka z tym czymś, co jeszcze tego nie rozkminiłem, nie wiem co to jest, ale jest. Tu oczywiście znajdziemy ramki, które wcześniej już oglądaliśmy, tak jak tutaj mamy ramkę D jak Danuta w ilości 4 sztuk. Są to elementy związane z podwoziem, z kołami, ale jeżeli ktoś poprzedniego unboxingu nie widział, bardzo proszę, tak to się prezentuje. Bardzo dużo drobnych elementów, naprawdę jest tego sporo w tym modelu. I tu są elementy też oczywiście ramy i całego układu jezdnego. Koła moim zdaniem bardzo ładnie wykonane, jeżeli chodzi o plastik, ale nie rozczytałem jeszcze, co jest, powiem Wam, napisane. Może teraz, jak będę oglądał razem z Wami ten film, to zobaczę, co jest napisane. Koła są w ten sposób wyprodukowane, że z tyłu mamy puste, a tutaj, gdzie mamy właśnie elementy do przyklejenia koła do układu jezdnego, to właśnie jest zaślepka do tych kół. Detal jest naprawdę... O rany boskie, tego nie zauważyłem, zobaczcie. Jest tego. 4 sztuki takie są ramki. Tu mamy ramkę G jak Grażyna, bardzo proszę.
To są elementy najprawdopodobniej związane. Nie będę strzelał. Nie wiem, z czym są związane. Możliwe, że z lukiem, z klapą kierowcy. A nie mam zamiaru strzelać. Detal jest naprawdę pierwszorzędny. W kolejnej torebce znajdują się ramki C i B lub B i C. I zacznę od elementu ramki tutaj B. Tutaj znajdziemy te, no może akurat dokładnie tu na tej ramce nie, ale w sumie sama rama składa się z 17 elementów, no plus tutaj te, które widzimy. Powiem Wam, że detal, tak jak mówiłem Wam, że wczoraj oglądałem, naprawdę jest pierwszorzędny. O, nie wiem, czy on nie jest lepszy od tej 3.5 wersji Rosomaka, ale to już pozostawię tym osobom, które sklejały 3.5, a może będą sklejały 7.2. No bo mają Medevaka, a w 3.5 niestety IBG nie wydało jeszcze tego modelu. Ramka B jak Basia i ramka C jak Celina. I tu mamy elementy związane z wnętrzem kabiny. Czyli mamy tutaj ścianę grodzącą od silnika, panel, siedzenie, no właśnie, tu jest kolejny element, więc będzie co sklejać. Ramka B i C. A z kolejnej torebki mamy nowe części właśnie do wersji WEM, czyli wozu ewakuacji. Ja sobie tak to poukładam alfabetycznie. Widzę, że są dwie ramki Z, X, a tu mamy ramkę W i Y. Czyli zacznę sobie od ramki W, jak Wanda. No i tu mamy burty Medevaka, zewnętrzne elementy. Powiem Wam naprawdę, jeżeli chodzi o IBG, on już jest w czołowej, w światowej czołówce producenta modeli plastikowych. To jest wewnętrzna strona. Oj, powiem Wam, oj, myślałem, że to jest na zewnętrzna strona, a jednak nie. Tu mamy po prostu plastikowe nosze ewakuacyjne z uchwytami wewnątrz, w ścianie, po prostu na burcie kadłubu Rosomaka przy włazie do tyłu, od tyłu. Bardzo ładnie zdetalowane są tak samo drobne elementy. Tu mamy klapę z specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi i naprawdę to prezentuje się pierwszorzędnie. Teraz ramka X, jak Generation X. Wow, ja to lubię. Pewnie niektórzy już mają dosyć. I proszę bardzo, przód. Pamiętajcie, tu będzie stopniowane. Właśnie wysokość jest za kierowcą, wznosi się. Tak samo bardzo ładnie jest wykonana właśnie wentylacja silnika, jak i również bardzo fajną fakturę mają kostki te antypoślizgowe. Tu mamy włas dla kierowcy, a tutaj mamy tył. To jest po prostu płyta sufitowa do Rosomaka z dwoma jarzmami, gniazdami antenowymi. No i teraz tak, to będzie ramka Y jak Yeti i tu jest ten właśnie uskok, to jest podwyższenie właśnie do przedziału operacyjnego. To są te elementy, które też wklejamy do wnętrza. Tu mamy zewnętrzny element. I dwie ostatnie ramki Z, jak Zenek. Tu mamy po prostu nosze.
i ramki X występują, Z przepraszam, występują w dwóch elementach, ramka V jak Victoria z elementami silnika, który Wam już też prezentowałem w poprzednim unboxingu i zapewne będę Wam go prezentował w jeszcze kilku. Swoją drogą zastanawiam się, czy pojawi się model Raka. Mam nadzieję, że tak. Tak samo jak Rosomak obecnie produkowany z nową wieżą. Ramka V jak Victoria. Tutaj będzie wspólna też ramka, zdaje się, dla wszystkich modeli. Jest to ramka A, no tak, ramka A jak Adaś i mamy tutaj dół wannę. I elementy dodatkowe. O, i tu mamy, nie zauważyłem tego wczoraj, powiem Wam, że mamy ryflowaną podłogę. Ramka A. Ostatnia ramka z szarego plastiku, ramka M, jak Matylda albo Monika. Tak, Monika. Wiecie dlaczego. Elementy związane z kadłubem. No i właśnie tu mamy turbinę. Tak prezentują się turbiny do możliwości przepłynięcia rzeki. Myślałem, że będzie troszeczkę inne rozwiązanie, ale jednak jest takie. Powiem Wam, że wcale nie przeszkadza. Ramka M jak Monika. Jest to ostatnia ramka z szarego plastiku. A to jest moja ulubiona ramka. Ramka P jak ramka piknikowa. Ale tutaj niestety to już nie jest ta sama ramka, którą mieliśmy w poprzednim modelu. A też chyba tamta była P. I tu mamy tylko i wyłącznie oszklenie, jak i również szkła reflektorów, peryskopy. Nie mamy niestety butelek ani lampy naftowej, która naprawdę robiła kawał dobrej roboty, tak samo jak i butelki z płynami do spożycia. Pamiętajcie, pijcie dużo wody w taką pogodę. No niestety medycy będą mieli słabo, nie mają żadnego picia. Ale bardzo ładnie, klarowne całe szkło, chociaż nie, jest ok, bez przesady, już nie rwijmy włosów z głowy. Ostatnia ramka. No i powiem Wam, widzę również kawał dobrej roboty. Bardzo też ciekawy model. Powiem Wam tak, jeżeli ktoś się interesuje rosomakami, to tak naprawdę łyknie wszystkie modele rosomaków, które zostaną wydane przez IBG, bo dla osoby, która chce mieć wozy używane w Wojsku Polskim, no to po prostu nawet jak będzie to model do jazdy na ryby, to też go weźmie, czy też na przykład dyskotekowy rosomak. Myślę, że tu będzie naprawdę się działo i na konkursach modelarskich, czy też w galeriach modelarzy, na forach, czy też grupach modelarskich na pewno będzie dość sporo tych modeli pokazanych. Jedne lepsze, drugie gorsze. Ja w każdym razie powiem Wam, czaję się na te modele, tylko muszę dokończyć po prostu to, co w tej chwili robię, a następnie po prostu skupię się na modelach rosomaków, czyli naszych Wolverine'ów. Bardzo fajny model. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy. Jak Wy oceniacie te modele, fajnie by było, gdybyście napisali. I BG zapraszam do czytania komentarzy, bo czasami są bardzo fajne komentarze, które Wam powinny pomóc w życiu. I pamiętajcie oczywiście o raz, dwa, trzy. Zapraszam Was również do sklepu
Zapraszam Was również na Facebooka, jak i również Xa. Obserwujcie. A jeżeli macie odrobinę na przykład monet, zawsze możecie kanał wesprzeć poprzez Buy Coffee, Patronite'a lub po prostu YouTube'a. Pozdrawiam Was, do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.